To znaczy, czy praktykujący tę formę modlitwy medytacyjnej mogą uważać się za członków WCCM? Thank you. Well, the Jesus prayer is the Eastern Christian manifestation of what we are teaching in the WCC. Modlitwa Jezusowa jest wschodnio-chrześcijańską manifestacją tego, co nauczamy w WCC. So, you know, the prayer of the heart is described very simply, very deeply in the conferences of John Cassian. Wiecie, że modlitwa serca jest bardzo głęboko i jednocześnie bardzo prosto opisana w konferencjach Jana Cassiana. And Cassian is regarded as a father of the church, both in the East and the Western church. A Cassian jest uważany za jednego z ojców Kościoła, zarówno przez Kościół zachodni, jak i wschodni. The particular method of the Jesus prayer, or the particular formula of the Jesus prayer, was developed sometime later, of course. Konkretna metoda modlitwy Jezusowej została opracowana, wymyślona jakiś czas później. But it is the same. Ale jednak jest czymś tym samym. Bishop Callistos Ware, who was one of the translators of the Philokalia, also gave us the John Main seminar a few years ago. Bishop Callistos Ware, is an English Orthodox bishop. Tłumacz Filokali, który w zeszłym roku he gave us he was a translator of he's a great scholar in the Orthodox tradition. wielki uczony tradycji ortodoksyjnej. And he gave us the John Main seminar a few years ago. Wygłosił seminarium na temat ojca Johna Maina kilka lat temu. And of course, in his opinion too, these two schools are essentially the same. I również jego zdaniem te dwie szkoły są zasadniczo tożsame. Now, so the world community has a particular follows a particular school, and we have a particular teaching that we share. Słowo wspólnota zawiera w sobie pewien rodzaj szkoły, według której się postępuje i pewien rodzaj nauki. But our meditation groups are open to everyone. Ale nasze grupy medytacyjne są otwarte dla wszystkich. We welcome anyone who wishes to come and enter into that silence of faith at the times of meditation. Przyjmujemy z otwartymi ramionami każdego, kto chce wejść w ten świat ciszy, w świat modlitwy medytacyjnej. So we don't put a stethoscope to your heart to listen to what mantra you are saying. Nie sprawdzamy stetoskopem, jaką mantrę akurat wypowiadasz. But we, as I say, as a community, we have a particular teaching which we share. Ale tak jak mówiłem, jako wspólnota dzielimy się, mamy wspólne nauczanie. Szczególne nauczanie. Szczególne nauczanie, Szczególne. które jest dla nas wspólne. No tak. No ale idziemy pewną linią, pewną swoją drogą. We have a particular teaching. We have a particular teaching from our tradition, and we give that teaching. But the actual time of meditation is open to everybody. Mamy szczególne nauczanie w naszej tradycji, które przekazujemy je wszystkim, ale na czas medytacji jesteśmy otwarci na wszystkich. So we don't mind if you come into the silence and say the Jesus prayer. Więc nie mamy nic przeciwko temu, żebyś przyszedł w ciszę i zaczął modlić się modlitwą Jezusową. Why should we? Dlaczego miałoby to być problemem? It is all the prayer of Jesus anyway. The prayer of Jesus. Jest to patrzowa modlitwa
The basic theology of Christian prayer is that we enter into the prayer that Jesus is performing or Jesus is experiencing. Podstawową teologią modlitwy jest to, że modląc się wkraczamy w modlitwę, którą Jezus już wykonuje. So, if you're happy to come to our groups and benefit from the teaching and enjoy the teaching that we give and stay for the meditation, then this is perfectly normal for Christians. Dla chrześcijan jest to zupełnie zwyczajne, więc jeżeli chcesz wejść w ten świat medytacji, jak najbardziej. We have enough divisions in Christianity, we don't need to create any more. Mamy już wystarczająco dużo podziałów wewnątrz chrześcijaństwa, nie potrzebujemy kolejnych. We accept each other. Akceptujemy siebie nawzajem. We are all on the same journey into the mystery of God. Wszyscy jesteśmy na tej samej podróży w kierunku tajemnicy boskiej. Okay. Second question. Drugie pytanie. Biskup Bresti zatwierdził WCCM prywatnym stowarzyszeniem wiernych, powołując się na kanony kodeksu prawa kanonicznego. Kanon 302 mówi, że biskup lokalny ma prawo wydać dekret dotyczący wyłącznie swojej diecezji. Czy zatem WCCM zostało formalnie zatwierdzone tylko w Brestii? Brescia. Natomiast w innych diecezjach sprawa nie jest ustalona. There are different ways of receiving canonical recognition. Są różne sposoby otrzymania zatwierdzenia kanonicznego. You can receive this canonical recognition for a global community from a particular diocese. Można zdobyć takie uznanie kanoniczne dla całej globalnej wspólnoty od określonego lokalnego biskupa. Or you can receive it from one of the congregations in Rome. Można je również uzyskać od kongregacji w Rzymie. We received this canonical recognition that is from the Diocese of Brescia. Takie kanoniczne zatwierdzenie uzyskaliśmy od diecezji Bresci. But we are a universal church. Jesteśmy kościołem powszechnym. The bishops of every diocese are in communion with each other through the Bishop of Rome. Biskupi wszystkich diecezji są w komunii między sobą przez biskupa Rzymu. So it is recognized. If one bishop recognizes it, then it is recognizable by any bishop. Uznaje się więc, że jeżeli jeden biskup uznaje coś, jest to również uznawane przez wszystkich innych. That is the canon law. Takie jest prawo kanoniczne. But I don't know what is. It's a legal, it's a very legal question. But perhaps there's something behind the question that I don't understand. Jest to bardzo kwestia prawa i nie wiem, może jest jeszcze coś w głębi tego pytania, czego nie rozumiem. I mean, if I buy a ticket for a bus in Szczecin, jeśli kupuję bilet na autobus w Szczecinie, that ticket I think will not work in Warsaw. Ten bilet, jak sądzę, nie będzie dobry dla Warszawy. Nie będzie uznawany w Warszawie. But if a community receives canonical recognition in Brescia, ale jeżeli wspólnota otrzymuje kanoniczne potwierdzenie w Bresci, it says something about that
community for the universal church. Jest to sygnałem dla Kościoła powszechnego, wysłanym z tej wspólnoty. Now, canonical recognition is one way of expressing this role of a community in the universal church. Potwierdzenie kanoniczne jest jednym ze sposobów przekazywania tej informacji o roli jakiejś wspólnoty w Kościele powszechnym. Another is that we are invited by bishops to teach and in their diocese. Czymś jeszcze jest to, że jesteśmy zapraszani przez biskupów, żeby nauczać w ich diecezjach. So we are invited by bishops all over the world. Dostajemy zaproszenia od biskupów z całego świata. We are teaching Christian meditation in Catholic schools all over the world. Nauczamy chrześcijańskiej medytacji w szkołach katolickich w całym świecie. Among our patrons of the world community, Wśród patronów, zwolenników naszej wspólnoty we have Cardinal Pell, jest kardynał Pell, the Archbishop of Sydney, biskup Sydney, who is one of the 8 cardinals. Anyway, Cardinal Pell, we have Cardinal Casper, jest również kardynał Kasper, Cardinal Brady, Cardinal Tong of Hong Kong, kardynał Tong, the Archbishop of Westminster, biskup Westminsteru and many more bishops. i wielu innych biskupów. So, I think, do I need to say any more? Czy coś jeszcze mogę powiedzieć? The bishops are responsible, they have their own judgments and they're responsible for their own diocese. Biskupi mają swoje własne prawo sądu i są odpowiedzialni w swoich diecezjach. And they respect each other's independence, of course. Szanują swoją niezależność. But the diocese of, as you know, of a particular diocese is not a separate church. Ale jakaś poszczególna diecezja nie jest osobnym kościołem. It belongs to the Catholic Church, Należy do Kościoła katolickiego, the universal church. Kościoła powszechnego. And there is what is valid in the universal church should be valid in the local church. To, co jest uznawane przez Kościół powszechny, powinno być uznawane w Kościele lokalnym. But that is the basic doctrine of the universal church, surely. To jest podstawowa doktryna Kościoła powszechnego. Some bishops are more enthusiastic about some things than others. Niektórzy biskupi wykazują więcej entuzjazmu na pewne tematy niż inni. Some bishops support some movements or some works more enthusiastically than others. Niektórzy biskupi wspierają pewne ruchy czy pewne działania bardziej entuzjastycznie niż inni. That's diversity. Na tym polega różnorodność. That diversity does not contradict the Catholic unity. Różnorodność nie zaprzecza jedności katolickiej. I'm trying to ask a question behind the question, so I don't know if I'm answering your question. Staram się odpowiedzieć na to pytanie z głębi na drugim poziomie. Okay? Staszek, chciałbyś coś dopytać? What? He would like to have an individual. Well, I'm not a canon warrior. To be quite honest, okay, we can talk later. I'm not a lawyer. I'm a monk. And the people here are not canon warriors. They are seeking God in simple prayer. Jesteśmy ludźmi, którzy nie są prawnikami, poszukujemy Boga w prostej modlitwie. And this is a community blessed and encouraged and supported by many of the hierarchy of the church. Jesteśmy wspólnotą błogosławioną i wspieraną przez wielu w całej hierarchii Kościoła. Let's keep our focus on God. Skupmy się na Bogu. And upon the love of Christ that we find in our hearts. O miłości Chrystusowej, którą znajdujemy w sercu. Okay.
Chciałbym do wezwań modlitewnych zalecanych przez WCCM jak Maranatha Abba Jezus, Polish Jesus I trust in you. Ma to wielką siłę i myślę, że warto by było, aby WCCM je rozpropagowywało. Our teaching on this is quite simple, really. Nasza nauka w tej kwestii jest tak naprawdę bardzo prosta. In this tradition, there are over 1600 years, there have been many schools and teachers. W tej tradycji liczącej już ponad 1600 lat było mnóstwo szkół, kierunków i nauczycieli. John Cassian, for example, recommends Deus in adjutorium meum intende. Ten Cassian na przykład zaleca, well, it means, O God, come to my assistance. Formułę, która oznacza Boże, przyjdź ku wspomrzeniu. This actually is the verse, the formula that St. Benedict adopted for the beginning of the divine office. Jest to też formuła, którą święty Benedykt użył do otwarcia urzędu świeckiego. There's a beautiful treatise before him. There was a beautiful treatise on the name of Jesus by Origen in the 2nd century. W II wieku Orygenes napisał traktat o imieniu Jezus. In the 14th century, the Cloud of Unknowing recommends the simple word God. W XIV wieku obok niewiedzy zaleca proste słowo Bóg. And of course, in the Orthodox Church, you have different versions of the formula of the Jesus prayer. A w Kościele prawosławnym istnieje wiele różnych wersji modlitwy Jezusowej. So, different schools, different teachers, different periods of history will recommend different words. Różne szkoły, różnych nauczycieli, różne okresy historii, w których zaleca się różne słowa. John Main recommended Maranatha. John Main zalecał Maranatha. But he also said you could take the name Jesus. Ale również mówił, że można używać imienia Jezus. Or the word Abba, for example. Słowa Abba. The important thing is that whatever word you choose or take, you stay with the same word. To jest ważne to, żeby jakiekolwiek to słowo nie było, które wybierasz, ważne jest, żeby pozostać z tym słowem. That is a common element in all of these schools of this tradition. Jest to wspólny element wszystkich tych szkół tej tradycji. Now, I would also add that this is of secondary importance. Dodałbym również, choć jest to ma to znaczenie drugorzędne, that it is advisable, helpful for many people to take a word or a phrase that is not in their own language. Dodałbym, że byłoby warto, byłoby pomocne wybrać dla osoby medytującej słowo, które nie pochodzi z jej własnego języka. Because the purpose of the word is that it allows us to leave thoughts behind. Celem tego słowa jest pozwolenie nam zostawienia za sobą wszelkich myśli. Cassian says, for example, we renounce all the riches of thought and imagination. Cassian na przykład mówi, odrzucamy wszelkie bogactwa myśli i wyobraźni. Cloud of Unknowing says, whatever word you choose, do not think about the meaning of the word as you say it. Wokół niewiedzy czytamy, jakiekolwiek słowo wybierzesz, nie myśl, nie zastanawiaj się nad znaczeniem tego słowa, kiedy je będziesz wypowiadać. So I think it is easier to do this
Myślę więc, że łatwiej jest to zrobić, if you choose a word or a phrase that is not in your own language. jeśli wybierzesz słowo lub formułę, która nie pochodzi z twojego języka. But if you prefer to, you can. Jeżeli wolisz, możesz to zrobić. Okay? There's no canon law about that. Nie ma żadnego prawa kanonicznego na ten temat. No. There are not so many pieces of canon law about contemplative prayer. Nie ma zbyt wielu kanonów na temat modlitwy kontemplacyjnej. So, if you prefer to choose another word or phrase, you're free to do so. Jeżeli więc wolisz wybrać inne słowo czy formułę, masz tą wolność. But the recommendation of the tradition, which we pass on, Ale zaleceniem tradycji, którą my przekazujemy, is to stay with the same word jest wypowiadanie tego samego słowa, so that it can become rooted in the heart over time. tak żeby z czasem zakorzeniło się w sercu. And so we would say there are different words we could choose, and we suggest one or two alternatives, but the one we recommend is the word Maranatha. Więc mówimy, jest sporo różnych słów, których można użyć. Są alternatywy, ale słowo, które nie zalecamy, to Maranatha. It's a recommendation. Jest to zalecenie. And I think it is important that we offer a recommendation. Myślę, że jest to ważne w to, że także zalecamy coś, proponujemy jakieś zalecenie. I was talking to a woman recently in England who wanted to introduce meditation to her grandchildren. Rozmawiałem z taką Angielką, która chciała pokazać medytację swoim wnukom. But the parents of the grandchildren Ale rodzice tych wnuków are very, or rather anti-religious. są raczej przeciw religii. And they don't want the grandmother to teach religion to the children. Nie chcą, żeby babcia uczyła dzieci religii. So she was a little nervous about how to introduce them to meditation. She was very concerned about their spiritual life. Więc była zatroskana, w jaki sposób pokazać dzieciom medytację. Interesowały jej życie religijne dzieci. She didn't want to create a division, with the children, with the parents. Nie chciała jednak tworzyć podziału pomiędzy rodzicami. So she said to the boy and the girl, what word would you like to choose? Powiedziała więc temu The boy and the girl. powiedziała What więc word? wnuczkowi, wnuczce, jakiego słowa byście chcieli używać. So the boy said, Chłopiec powiedział shepherd's pie. shepherd's pie, czyli Do you ciasto know pasterskie. shepherd's pie? It's a meat dish, meat and potato dish. Jest to taka potrawa, zapiekane mięso. Favorite English food. Jedzenie angielskie. So the boy wanted to say shepherd's pie, Więc chłopiec chciał wypowiadać to. but the girls are more intelligent than boys. Dziewczynki są bardziej inteligentne niż chłopcy. The girl said, I will choose the word dictionary. Powiedziała, wybiorę słowo słownik. And her grandmother said, why? A jej babcia zapytała dlaczego. And she said, because the dictionary contains all words. Powiedziała, ponieważ słownik zawiera wszystkie słowa. And actually, she was saying something that John Cassian is saying as well. Tak naprawdę ona wypowiadała coś, co również Jan Kasjan wypowiadał. That the word, the formula, contains all thoughts and intentions. To słowo, formuła zawiera w sobie wszystkie myśli i zamiary. But so she had the right idea, but maybe she chose the wrong word. Miała dobry pomysł, ale może wybrała inne słowo. I think the other criterion is to choose a sacred word, a word that is sacred in our tradition. Myślę, że innym kryterium jest wybranie słowa czy formuły, która jest święta w naszej tradycji. If you do want to choose a word or a phrase in your own language, Jeśli chcesz wybrać słowo pochodzące z twojego języka, I would suggest that you don't have a personal pronoun, I, you. zalecałbym, żeby nie było tam zajętych osobowych, tak ja, ty. Because that is, will
would probably keep you at the level of imagination. Prawdopodobnie to zatrzyma cię na poziomie wyobraźni. In the prayer of the heart, we enter into the mystery of God. God is always other than us. W modlitwie serca zawsze wkraczamy w tajemnicę boską. Bóg jest zawsze czymś innym niż my. But we enter into union, into an experience of union with God. Wchodzimy w jedność, doświadczenie jedności z Nim. And this is the heart of the theology of Christian prayer. Jest to sedno nauczania o modlitwie chrześcijańskiej. This is not confusing the identity of God and the identity of the human mind. Nie chodzi o mylenie, mieszanie między sobą tożsamości Boga i umysłu ludzkiego. But we are invited by the Holy Spirit to enter into this union. Ale jesteśmy zaproszeni przez Ducha Świętego, żeby wejść w tą unię. So those are some of the considerations of choosing your word. Więc tyle można powiedzieć na temat wybierania tego słowa. To były 3 pytania z tej kartki. Teraz proszę, jeżeli ktoś ma pytanie, to przekażę mikrofon. I have no thought prepared for this session, so we can meditate, or we can either meditate, or we can go for a walk. Możemy argumentować jakieś na spacer, bo nie ma przygotowanego materiału na podczas. Jaka jest rola rytuału w religii? Well, in the document on the liturgy issued by the Second Vatican Council, W dokumencie o liturgii wydanym przez Drugi Sobór Watykański it says that the purpose of the liturgy czytamy, że celem liturgii is to develop a contemplative orientation in the people of God. jest rozwinięcie kontemplacyjnej orientacji wśród ludu Bożego. So in other words, we go to church Nie sobie idziemy do kościoła in order to live in a more contemplative way, po to, żeby żyć w sposób bardziej kontemplacyjny. not primarily just to fulfill an obligation Nie przede wszystkim po to, żeby spełnić obowiązek, or to support a social identity, albo żeby wspierać tożsamość społeczną, but to change the way we live. ale żeby zmienić sposób, w jaki żyjemy. In a sacred ritual like the Mass W świętych rytuałach takich jak msza, or any of the sacraments, to wolnych sakramentów, we are giving expression to an interior reality. nadajemy wyraz jakiejś wewnętrznej rzeczywistości. This was the old definition of a sacrament. To stara definicja sakramentu. The outward sign of inward grace. Zewnętrzny znak, wewnętrzny łask. And we are expressive creatures. We like to express ourselves. We need to express ourselves. Jesteśmy istotami ekspresyjnymi. Nie tylko lubimy, ale potrzebujemy się wyrażać. In a sacred ritual, we also transcend our usual day-to-day kind of consciousness. W rytuale świętym wykraczamy poza naszą zwyczajną, codzienną świadomość. And through the sacred words and the sacred gestures, Poprzez święte słowa i święte gesty, which are repetitive, które są powtarzalne, we move into a deeper or higher level of consciousness, wchodzimy na głębszy, czy też wyższy poziom świadomości, where we feel that we enter into a more immediate contact with the divine presence of the Spirit. tam gdzie czujemy, że mamy bardziej bezpośredni kontakt ze świętością.
And this sacred ritual nourishes us, it strengthens us. Rytuał nas odżywia, wzmacnia. And it strengthens us so that we can live more continuously. Wzmacnia nas, tak żebyśmy mogli żyć bardziej ciągle. As God in our daily lives. Obecności Boga, wobec obecności Boga w naszym życiu. So I think that's the basic meaning of our rituals. Myślę, że to jest podstawowy sens rytuałów. We need these rituals. Potrzebujemy ich. Jesus said in the Gospel the other day W Ewangelii jest powiedział kiedyś, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. And I think we would say the same about the Eucharist, for example. Myślę, że to samo można powiedzieć o na przykład Eucharystii. Christ gave us this sacred ritual for our sake. Chrystus dał nam ten święty rytuał dla nas samych. To support, to nourish, to feed us spiritually. Aby wspierać i odżywiać nas również duchowo. And in the time of the Eucharist, we move into a different kind of time, sacred time. W czasie Eucharystii wchodzimy w jakiś inny rodzaj czasu, czas święty. One of the problems of modern secular life is that we have lost, for many people, we have lost this dimension of sacred time. Jednym z problemów obecnego życia, doświadczonego jest to, że straciliśmy tą koncepcję pewnego czasu, który jest święty. And we have a sort of flat line of time. W rodzaju płaską linię, płaski wykres czasu. Time is money. Czas to pieniądz. Time is stressful all the time. Czas jest zawsze źródłem stresu. And we lack this relief or this other dimension of sacred time. Brak nam jakiegoś drugiego wymiaru czasu świętego, jakiejś ulgi. This is a little like the offline time I was talking about this morning. Chodzi tu o coś tego czasu offline, o którym wcześniej mówiłem. So, but these religious rituals, which I think we need this ritualistic, sacramental aspect to our lives. Ale te rytuały religijne, które, jak myślę, są nam potrzebne do naszego życia. But we have to ask, why for so many people in the modern world are these sacred rituals without meaning? Musimy się zapytać, dlaczego tak wielu ludzi w naszym obecnym świecie te rytuały są bez znaczenia. I mean, the church says in many countries, maybe here in Poland, not so much, but the church says in most countries, come to church. W większości krajów Kościół mówi, chodźcie do kościoła, być może nie jest to aż tak silne w Polsce. And religious leaders measure their success by the numbers of people who go to church on Sunday. Przywódcy religijni mierzą swój sukces liczbą osób, które przychodzą do nich w niedzielę. Or more often, they measure their failure by the number of people who are not going to church. Albo częściej mierzą swoje niepowodzenie liczbą osób, które nie przychodzą do nich. So we have to ask why in our culture there is such a loss of this sense of the meaning of sacred ritual. Musimy więc zapytać, dlaczego w naszej kulturze nastąpiła taka utrata znaczenia i sensu tych rytuałów religijnych. And the Catholic Church is asking that question. I Kościół katolicki zadaje to pytanie. There was a commission set up in Rome recently. Niedawno założono Rzymie komisję. Where do we fail to communicate? W jaki sposób ponosimy porażkę w komunikacji? It's not enough just to blame secular society. Nie wystarczy po prostu rzucić winę na społeczeństwo świeckie. So, and in one of John Mayne's books, he speaks about the relationship between meditation and the sacraments. W jednej z książek, ze swoich książek John Mayne mówi o relacji pomiędzy
sakramentami. The sacraments, meditation. Mówi o relacji między medytacją a sakramentami. And he believed that by recovering this contemplative experience, the prayer of the heart, wierzył on, że jako odkurzając, żywszy tą kontemplacyjną modlitwę serca, people also rediscover a sense of the sacred in their lives and in ritual. Ludzie również odkryją na nowo sens świętości w swoim życiu i rytuałach. I can say that that's been my experience. Mogę powiedzieć, że to było moim również doświadczeniem. I have seen people who have left any kind of ritual activity in the church, sacramental life in the church. Widziałem ludzi, którzy porzucili wszelkiego rodzaju życie sakramentalne i rytualistyczne w kościoła. But are still thirsty for God and start to meditate. Ale którzy mimo to odczuwają pragnienie Boga, zaczynają medytować. And then they begin to recover their sense of what the Mass or the sacraments really mean. I potem na nowo nabywają sens, znaczenie sakramentów mszy. Maybe that is not true for everybody, but I think it is true for many people. Może nie jest to prawdziwe dla wszystkich, ale na pewno dla wielu ludzi. And it's a very important question how we recover a way of making the ritual aspect, the sacraments, meaningful and nourishing to people. Jest więc kwestią wartą zastanowienia się, w jaki sposób przywrócić znaczenie rytuałów i sakramentów w dzisiejszym świecie. Because our lives are poor Nasze życie jest bardziej ubogie without it. bez tego. Ja mam dwa pytania. Pierwsze, ojciec jeździ dużo po świecie i chciałam zapytać, poprosić, czy mógłbyś się podzielić z nami własnym doświadczeniem, jak ta nauka medytacji jest przyjmowana wśród ludzi z innych kręgów kulturowych, tak? Jakieś są ciekawe historie. A drugie pytanie jest osobiste. Drugie pytanie jest osobiste. Też gdzieś wyczytałam w jakimś artykule ojca właśnie o Polsce, takie sympatyczne zdanie, że się ojciec zakochał w Polsce. I chciałam zapytać, dlaczego? Choć nie wiem, to może wytłumaczyć, ale może można. I'll answer the first question first. Najpierw odpowiem na pierwsze pytanie. As I travel in different parts of the world, I'm amazed by how different human beings are in different cultures. Podróżując po różnych zakątkach świata, jestem zdumiony, jak różni są ludzie w różnych miejscach, w różnych kulturach. Even in this part of the world, W tej części świata we had a meeting of our East European national coordinators a few days ago. mieliśmy kilka dni temu spotkanie koordynatorów wschodnioeuropejskich. Well, as you would say, they live, these are neighboring countries. Można powiedzieć, że to są kraje sąsiadujące. But you know how different the Poles, the Germans, Sami wiecie, the Lithuanians, Polacy, Litwini, Niemcy, the Latvians, Łotysze, the Russians, Rosjanie, the Ukrainians are from each other. Ukraińcy. And yet, what do they have in common? A mimo to jest coś, co mamy wspólnego. What did we have in common? Co my mamy wspólnego między sobą? A love of Christ, Miłość Chrystusową, the discovery of
the way of meditation. Odkrycie drogi medytacji. And the sense that we should share this gift with others. Poczucie, że powinniśmy dzielić się tym darem z innymi. And as we talked about the community experience in different countries, it was clear that these cultures create different situations. Kiedy rozmawialiśmy o wspólnotach w różnych krajach, widzieliśmy, że te różne kultury tworzą różne sytuacje. People ask different questions. Ludzie zadają różne pytania. In Poland, people ask about Canon 353.1. W Polsce ludzie pytają o kanon 353, punkt pierwszy. No one in Germany has ever asked me that. W Niemczech nigdy mi nie zadano tego pytania. So, these are valid. They're valid. They're equally valid. Są to równie ważne pytania. The hunger, the thirst for spiritual depth is universal. Głód, czy też pragnienie zgłębienia duchowości jest czymś uniwersalnym. Next month, I'm going to Myanmar, Burma. W następnym miesiącu jadę do Birmy. 3 Catholic bishops have invited me to go there. 3 biskupów katolickich zaprosiło mnie, żeby tam pojechać. They are very concerned that the contemplative dimension of the faith of the church in that country should be nourished. Ortodoksami chcieliby upewnić się, że wymiar kontemplacyjny modlitwy w kraju powinien być pobudzony. Burma is predominantly a Buddhist country. Birma to przede wszystkim kraj buddyjski. The spirituality of the culture, duchowość kultury, through Buddhism has a strong respect for meditation. Duchowość kultury w tym kraju jest nazywana wielkim szacunkiem dla medytacji. The bishops, accepting that cultural reality, want to be able to teach Christian meditation. Akceptując tą rzeczywistość kulturową, biskupi chcą również nauczyć medytacji chrześcijańskiej. In Australia, for example, which is often described as a very secular country, W Australii, na przykład, która często jest opisywana jako kraj bardzo świecki. we have support for meditation from all the dioceses. Mamy wsparcie dla medytacji ze wszystkich diecezji. And speaking the invitation of the church there to Catholic teachers and the clergy when I go there in November. Mam na myśli zaproszenia do nauczenia o medytacji dla klerów na jesień w tym kraju. And we have 500 groups in Australia. W Australii mamy 500 grup. It's a very secular country. Bardzo świecki kraj. So, and in Poland, there is a real thirst for spiritual deepening of prayer. Widzimy bardzo głębokie pragnienie zgłębienia modlitwy duchowej. So each culture expresses this thirst in a different way. Każda kultura wyraża to pragnienie w inny sposób. There are obstacles and problems in different cultures. Są problemy i przeszkody w różnych kulturach. But the thirst is universal. Ale pragnienie jest powszechne. And the thirst for simplicity. Pragnienie prostoty. I think the world is experiencing globalization. Myślę, że świat doświadcza teraz globalizacji. This is and the predominance of materialistic values. Istnieje również dominacja wartości materialistycznych. And this is also universal. To również jest powszechne. And I think as the materialistic values become more entrenched
more dominant. Kiedy te wartości materialne stają się bardziej zakorzenione, so the spiritual thirst becomes more acute. Tym ostrzejsze staje się pragnienie duchowe. And this is the time for the church to draw upon its contemplative riches. To jest czas dobry, żeby Kościół zaczerpnął z tego bogactwa kontemplacyjnego. This is the time for a new evangelization. Jest to czas nowej ewangelizacji. And what do I love about Poland? A to, co kocham w Polsce. Well, when I was at school, I had several Polish friends. Kiedy byłem w szkole, kilku polskich przyjaciół. I went to school in Ealing, where many Poles, you know. Chodziłem do szkoły w Ealing, było tam sporo Polaków. And when I went to their homes, Kiedy odwiedzałem ich domy, their parents often seemed to me very sad. ich rodzice często wydawali mi się raczej smutni. They had many painful memories. Mieli wiele bolesnych wspomnień. And in some ways they seemed to me to be, for a child, I didn't understand why, really. Jako dziecko nie byłem w stanie zrozumieć dlaczego. So I always felt that maybe Poles were a little sad. Więc powiedziałbym wtedy, że Polacy są ogólnie dosyć smutni. And maybe sometimes you can be a little sad. But everyone is a little sad at times. Może czasami rzeczywiście jest jeszcze trochę smutny. Każdy. But when I came to Poland, I was really surprised. Kiedy przyjechałem do Polski, byłem zaskoczony. I thought you were really fun as well. Zobaczyłem, że jest u was poczucie zabawy. And I was impressed and delighted by the energy and the passion of the people, of the culture and the people. Imponowała mi i zachwyciła mnie energia i pasja ludzi. And how seriously you take the spiritual life and religious life. To jak poważnie podchodzicie do życia duchowego i życia religijnego. That was very refreshing in England. To było bardzo odświeżające. English are not religious, really. W Anglii Anglicy nie są w ogóle religijni. So I think it was to see how much more alive, more lively, and more and deep, really, the Polish spirit is. That was a wonderful and happy discovery. Myślę, że tym cudownym i szczęśliwym odkryciem było zobaczenie, o ile głębsze i o ile żywsze jest życie duchowe Polaków. That's the right answer. Dobra odpowiedź. Ja mam podobne pytanie do tego kulturowego pytania. Jaka jest recepcja wspólnoty u protestantów? Czy jest jakiś odzew? Czy są jakieś zaproszenia? Czy są członkowie wspólnoty? I czy widzi ojciec jakąś rolę, jeśli tak, to jaką tej wspólnoty medytacji chrześcijańskiej w ekumenizmie? Czy ojciec widzi rolę w ekumenizmie tej wspólnoty medytacji chrześcijańskiej, jeśli tak, to jaką? Ecumenical movement, yes. Well, ironically, you were asking the question, you were standing right beside a deacon in the Reformed Church in Czech Republic. Ironiczne, kiedy zadawałeś pytanie, stałeś akurat obok diakona kościoła reformowanego kościoła protestanckiego w Czechach. He was trying to keep a low profile, I think, among all these Catholics. Starał się tutaj obliczyć wśród wielu katolików. So now you are exposed.
Teraz jesteś pytany. So, Vladimir is the coordinator, national coordinator for the Czech Republic. Władimir jest narodowym koordynatorem dla Republiki Czech. Would you like to answer the question? Chciałbyś powiedzieć na to pytanie? What? It's enough. Władimir. What is the situation of the meditation in the prophet? Okay, from my point of view, it's maybe a little bit complicated and complex question. Z mojego punktu widzenia jest to raczej skomplikowane i złożone pytanie. But my presence here and also other Protestants and the Reform in the community prove that the movement is ecumenical itself. Ale moja obecność tutaj i działania niektórych członków mojej wspólnoty reformowanego Kościoła wskazują na to, że jest tutaj możliwość ruchu ekumenicznego. So I don't see a problem with community because I feel it. I feel it like when Father Lawrence spoke about the hunger for death and for spiritual practice. It's the same in other churches, not only Catholic. Kiedy ojciec Laurence mówił o tym głodzie głębi duchowości, jest to, zgadzam się, że jest to uniwersalne i obecne również w naszej wspólnocie. So, thank you. I might just add the synod, the meeting on the new evangelization that took place in Rome last year. W synodzie odbył się w Rzymie w zeszłym roku na temat nowej ewangelizacji. Pope Benedict invited the Archbishop of Canterbury, the head of the Anglican Church, to speak, to give the opening address. And I think perhaps the bishops thought he would speak about evangelization and ecumenism. Myślę, że biskupi myśleli, że będzie mówił o ewangelizacji i ekumenicznej. He actually spoke about evangelization and contemplation. Ale tak naprawdę mówił o ewangelizacji i kontemplacji. He spoke about how central contemplation is to the Christian identity today. Mówił o tym, jak centralną rolę odgrywa kontemplacja dla tożsamości chrześcijańskiej dziś. And this was a very, very powerful talk. To bardzo silne przemówienie. And I spoke to all the bishops I've spoken to who were there, were deeply touched and impressed. Rozmawiałem z biskupami, którzy tam byli dotknięci pod wrażeniem. So you can I recommend you to retranslate that into Polish. And sure, it's in Polish. If you go to the Vatican website. Na pewno jest po polsku, jak wejdziecie na stronę Watykanu. And I think it shows what many people involved in the ecumenical movement have come to realize. Myślę, że to pokazuje, jakich wniosków dochodzą ludzie, którzy są zaangażowani w ruch ekumeniczny. That the unity that we should be seeking now is a spiritual unity, a spiritual or contemplative unity. To, że jedność, której poszukujemy teraz, to jedność duchowa, kontemplacyjna. I think the whole ecumenical movement has moved to, by necessity, has moved to a deeper level. Myślę, że z konieczności niejako cały ruch ekumeniczny przeniósł się na głębszy poziom. And this is what Cardinal Kasper and Archbishop Williams called a spiritual ecumenism. Myślę, że to jest właśnie to, co kardynał Kasper i arcybiskup Williams nazywają ekumenizmem duchowym.
Maybe it isn't new, but for me it's so important. To nie jest nowe, ale dla mnie jest to bardzo ważne. I would like to ask you, maybe you could share your personal experiences of your journal. Mógłbyś się podzielić z nami doświadczeniami swojej osobistej podróży. And what kind of difficult, what kind of joy, and because for me it's some kind of start here, and start, yes. So I'm thinking about what kind of responsibility I should take. Jaki obowiązek przede mną stoi, jakiego rodzaju odpowiedzialność biorę na siebie. And also what kind of responsibility I should give God. God. Jaką odpowiedzialność powinnam złożyć Bogu, powierzyć Bogu. That's all. Thank you. Okay. Thank you. Okay. I'm not sure where to begin. Nie jestem pewien, od czego zacząć. I mean, I was born and brought up as a Catholic. Urodziłem się i byłem wychowany jako katolik. And I'm very grateful for that early foundation. Jestem bardzo wdzięczny za te wczesne fundamenty. But like many people in the modern world, Tak jak wielu ludzi w świecie współczesnym, when I became an adolescent, kiedy byłem dojrzewałem, I didn't feel that the church was listening to me. nie czułem, żeby Kościół mnie słuchał. I didn't feel that it was helping me deal with my questions and problems. Nie czułem, żeby Kościół pomagał mi radzić sobie z moimi problemami, z moimi pytaniami. I didn't reject the church Nie odrzucałem Kościoła, or my faith, czy mojej wiary, but it certainly cooled off a lot. Cooled off, became cool. ale Not na pewno nasza relacja wystudziła się. And then I experienced a great loss in my family. Później doświadczyłem wielkiej straty w naszej rodzinie. And I think often a painful experience like that can trigger a spiritual process. Często takie bolesne doświadczenie może wzbudzić jakiś proces duchowy. And I was in something of a existential crisis. Znajdowałem się w jakimś kryzysie egzystencjalnym. And I went to see John Main, who was my friend and teacher. Pojechałem spotkać się z Johnem Mainem, który był moim przyjacielem, moim nauczycielem. And I just wanted to talk to him about my questions and problems. Chciałem z nim po prostu porozmawiać o moich pytaniach, moich problemach. And he was a very good listener. Był świetnym słuchaczem. And then after one session, he introduced me to meditation. Po jednej sesji prowadził mnie w medytację, pokazał mi czym to jest. And I responded in two completely different ways, different levels of consciousness. Zareagowałem na dwa kompletnie różne sposoby, na dwóch różnych poziomach świadomości. And at the intellectual level, it made no sense at all. Na poziomie intelektualnym nie miało to dla mnie absolutnie żadnego sensu. He could have said,
well, it just didn't make any sense. Po prostu nie byłoby sensowne. So I always sympathize with people who don't understand meditation. Zawsze więc współczuję ludziom, którzy nie rozumieją czym jest medytacja. Because I can remember what it's like to hear it and not understand it. Sam pamiętam, jakie to uczucie, jak kiedy się o niej słyszy i się jej nie rozumie. But I was fortunate. Grace was at work. Ale miałem to szczęście, działała łaska. And John Main was a good teacher. John Main był dobrym nauczycielem. Because at another level, at my heart, ponieważ na innym poziomie I was touched. byłem dotknięty. And I knew what I was hearing was the Spirit speaking to me. Wiedziałem, że to, co słyszę, to duch, który przemawia. I had sensed this was authentic, this is true. Odczuwałem, że to jest autentyczne. And I deeply wanted to explore it, to experience it. Chciałem bardzo głęboko to zgłębić i doświadczyć. So I had these two different levels of response. Były to dwa różne poziomy reakcji. And I did try to experience it, to practice it. Podjąłem próbę, chciałem spróbować praktykować i doświadczyć tego. And I failed completely. I kompletnie zawaliłem wszystko. I still didn't understand it. W dalszym ciągu nie byłem w stanie zrozumieć. And at that time I had no support. There were no groups. W tamtym czasie nie miałem żadnego wsparcia, nie było żadnych grup. John May was in America, I was at Oxford in England. John May był w Ameryce, ja byłem w Anglii. So I tried to meditate a little. Starałem się więc trochę medytować. But very rarely and very badly. Bardzo rzadko i bardzo źle. But something began to come awake in me again. Ale coś znów zaczęło się we mnie budzić. To my surprise, I started to go back to church. Ku mojemu zaskoczeniu zacząłem znowu chodzić do kościoła. And I began to love the Eucharist. Pokochałem na nowo Eucharystię. Again, this wasn't this thing. And so my life continued. Moje życie biegło dalej. Rather confused, Byłem dosyć zdezorientowany. trying to find my direction in life. Starałem się znaleźć swój kierunek w życiu. And I left university, I worked. Skończyłem uniwersytet, zacząłem pracować. And then, after a few years, John Main came back to England. I parę lat później John May wrócił do Anglii. And he set up a meditation retreat at his monastery in London. Założył Centrum Rekolekcji Medytacyjnych w Londynie. And the idea was that you went there for 6 months. Pomysł był taki, żeby wchodzić na te rekolekcje na 6 miesięcy. So for some reason, I felt attracted to this. Z jakiegoś powodu czułem, że to jest coś dla mnie. I was also changing jobs. Byłem w trakcie zmiany pracy. And I had to persuade Father John to accept me into this retreat. Musiałem przekonać ojca Johna, żeby mnie przyjął na te rekolekcje. And I found it quite difficult. I było to dość trudne. It was quite strict. Surowe. We meditated 3 times a day. Medytowaliśmy 3 razy na dzień. And we took part in all the prayers of the monastery. Braliśmy udział we wszystkich modlitwach kościoła. Didn't have television or radio. Nie mieliśmy radia, telewizji. So it was quite a strict retreat. Były to dość surowe rekolekcje. And I came to a new level of self-knowledge. Wszedłem na nowy poziom wiedzy o sobie samym. But if you have ever come to any self-knowledge, you'll know that it is painful. Jak wiecie, dochodząc do jakiejkolwiek wiedzy o samym sobie, wiecie, jak to jest bolesne. So anyway, at the end of the 6 months, I thought, thank God that's over now. Pod koniec tych 6 miesięcy pomyślałem sobie, dzięki Bogu już kończę. I had learned to develop a practice of meditation. Nauczyłem się rozwijać praktykę medytacji. And I thought I will continue this.
Myślałem, że będę ją kontynuować. But then I discovered that I had no ambition for the work that I was planning to, for the job I was planning to do. Ale potem odkryłem, że nie ma również żadnej ambicji związanej z pracą, którą miałem podjąć. So this was a real crisis, another crisis. To był prawdziwy, jeszcze jeden kryzys. Because I didn't want to go into the monastery. Z jednej strony nie chciałem wchodzić do klasztoru. And I didn't want to go back to the world. A jednocześnie nie chciałem wracać do świata. I thought maybe one day I'll enter a monastery when I'm rich and famous. Myślałem sobie, że może jest pewnego dnia, kiedy już będę bogaty i sławny, to wrócę do klasztoru. But not yet. Ale jeszcze nie teraz. I'm not here. To nie dam. So, but anyway, eventually I decided I would listen to this call, and as soon as I decided I would enter the monastery, I felt a great peace. Ostatecznie zdecydowałem, że posłucham tego wezwania i jak tylko zdecydowałem wejść do klasztoru, czułem wielki pokój. So I had found some of the most important things we look for in life. Odkryłem niektóre z najważniejszych rzeczy, które szukamy w życiu. I had a spiritual practice. Praktykę duchową, ścieżkę duchową. My faith had come alive. I was growing in faith. Moja wiara była żywa, wzrastała. And I had found a work that I believed in. Odnalazłem pracę, w którą wierzyłem. Which was to bring this contemplative teaching to a world that was in so much confusion and hunger. Pracę niesienia tej nauki kontemplacyjnej światu, który jest umorzony w tym głodzie i dezorientacji. So that has been my life. Takie było moje życie. There have been many ups and downs. Były wzloty i upadki. But this has been the consistent work and direction. Ale to jest ten konsekwentny kierunek, konsekwentna praca. And I thank God every day, for this gift. Każdego dnia dziękuję Bogu za ten dar. I'm not the world's greatest meditator. Nie jestem najlepszym medytatorem świata. But through this gift of meditation, ale przez ten dar medytacji I have discovered some of the riches of Christ. Odkryłem niektóre z bogactw Chrystusa. And in sharing this with others, dzieląc się nimi z innymi, as we are now, tak jak robimy to teraz, I see God at work in so many ways, in so many people. Widzę Boga działającego na tak wiele różnych sposobów w wielu ludziach. That's always new. Jest to zawsze czymś nowym. I hadn't been bored for 30 years. Od 30 lat nie odczułem żadnej nudy. I've suffered, but I've never been bored. Cierpiałem, ale nigdy nie byłem znudzony. So, and I think in your second question, A co do twojego drugiego pytania, everyone's life is unique. życie każdego z nas jest unikatowe. But I think one thing is essential to every life, and that is to find your work. Ale w życiu każdego z nas jest rzecz fundamentalna, czyli znaleźć swoją pracę. Of course, that's going to be take a different shape for all of us. To oczywiście przyjmie różne formy dla każdego z nas. I became a monk not because I'm more holy than you. Ja zostałem mnichem nie dlatego, że jestem bardziej święty niż wy. I meet people every day who are much more holy than I am. Każdego dnia spotykam ludzi, którzy są znacznie bardziej święci ode mnie. I became a monk because I'm a very slow learner and a very undisciplined personality. Ja zostałem mnichem, ponieważ uczę się bardzo powoli i mam niezdyscyplinowaną osobowość. But I think
one thing is universal, and that is to be wholehearted. Myślę, że to, co jest uniwersalne, to jest bycie serdecznym. You have to, the grace is to find something Łaską jest odnalezienie czegoś, to which you can give yourself wholeheartedly. Czemu możesz się oddać całym swoim sercem. And through that work, give yourself to God. I poprzez tą pracę oddać się Bogu. This is the first commandment, isn't it? Jest to przecież pierwsze przykazanie. To love the Lord your God with your whole heart, Kochaj słowo Boga całym swoim sercem, your whole strength, całą swoją mocą and your whole mind. i całym umysłem. And to love your neighbor as yourself. I lubić swojego bliźniego tak jak siebie samego. So that, and the essence of that commandment is to be wholehearted. Więc istotą tego przykazania jest bycie serdecznym. And we are all looking for that way of giving ourselves wholeheartedly to God. Wszyscy poszukujemy jakiegoś sposobu, w jaki moglibyśmy się oddać całym sercem Bogu. And we have to give every part of ourselves. Musimy oddać Mu każdą część naszych samych. In other words, we have to learn to love Musimy nauczyć się kochać in different ways, but in every part of ourselves. Musimy nauczyć się kochać na różne sposoby, ale każdą częścią naszego ciała. And I'm not saying that meditation is the only way to heaven. Nie mówię, że medytacja jest jedyną drogą do nieba. Or that you have to meditate. Albo, że musisz medytować. Or that this is the only way to pray. Albo, że jest to jedyna forma modlitwy. Sure, there are many other ways. Tak naprawdę jest wiele innych sposobów. But for many people, this is a way to learn how to be wholehearted. Ale dla wielu ludzi to właśnie ona jest sposobem nauczenia się, jak być serdecznym. And if you learn to be wholehearted, then you will see the work that you are meant to do. Jeżeli nauczysz się tej pracy całym swoim sercem, będziesz w stanie zobaczyć pracę, którą powinieneś wykonywać. And you will identify, you will recognize it and you will identify with it. Rozpoznasz ją, zidentyfikujesz siebie w niej. And that work will absorb you. Ta praca się pochłonie. And be a way in which you can give yourself to God. Będzie sposobem, w jakim będziesz mógł oddawać samego siebie Bogu. Let's take one more. Jeszcze jedno pytanie. Jestem pod wielkim wrażeniem filmu Medytacja w szkole i postanowiłam... Słucham? Medytacja w szkole. I kupiłam książkę z filmem i po namyśle postanowiłam, że zaniosę tę książkę do wiceprezydent mojego miasta do spraw oświaty. Opowiem jej o tym i moim pragnieniem byłoby, żeby we wszystkich szkołach w moim mieście, w przedszkolach była ta medytacja wprowadzona. Tylko nie wiem co dalej. Czy przyjeżdżają jacyś instruktorzy, którzy na przykład, nie wiem, jakieś warsztaty robią na dyrektorów szkół, nauczycieli, gdzie pokierować? Gdyby... Tak się zdarza, że to jest też moje miasto. Okay, no, please, Andreas. No, I'm just saying that I'm from the same town. Well, Także jeżeli będzie Pan miał... you were asking how the Holy Spirit is. Znaczy ja jestem z Dyni, ja się prosiłem, jestem
Dynianinem, ale mieszkam niedaleko Gdyni. Także jeżeli mogę w czymś pomóc, to bardzo proszę. Tak, ale oni już byli nie oni byli w Warszawie już w styczniu, ale mamy całe dokumenty, mamy dużo materiałów już z tej konferencji, także już jesteśmy w stanie sami coś przygotować. Poparcia też. Dziękuję Pani bardzo za tą deklarację, to jest bardzo ważne. I mamy tu również wydawnictwo Charaktery, ma czasopismo kwartalne, prawda? Był miesięcznik Psychologia w szkole i tam w tym kwartalniku publikowane są już od pewnego czasu. Jest seria artykułów dotyczących medytacji w szkole i mamy dzięki uprzejmości wydawnictwa i który jest redaktorem naczelnym, udostępniane są one również na naszej stronie socjalnej. Także na stronie mamy cały dział poświęcony temu tematowi. Także jest dużo rzeczy, do których możemy już wrócić i na których możemy coś zbudować. Czy jeszcze mamy czas na jedno pytanie? How do you see the role of the icon in the practice of the meditation? W jaki sposób ojciec widzi rolę ikony w medytacji? Well, it's a very beautiful way of prayer. Jest to piękny sposób modlitwy. The icon is more, although the word icon literally means image. Słowo ikona dosłownie oznacza obraz. It's more than a religious image. Jest czymś więcej niż obrazem religijnym. And I think in the Orthodox tradition, myślę, że w tradycji prawosławnej the beauty and the power of the icon piękno i moc jakiejś ikony is very different from our usual Catholic holy pictures. Jest bardzo odmienna od naszych katolickich zwykłych obrazów religijnych. So I think the icon is a way of prayer that we could really benefit from adopting into our Catholic tradition. Myślę, że ikona jest sposobem modlitwy, z którego odnieślibyśmy wielkie korzyści, gdybyśmy ją zaadoptowali, przyjęli do tradycji chrześcijańskiej i katolickiej. The first thing is, of course, the icon is painted in a spirit of prayer. Po pierwsze, ikona jest namalowana w duchu. The iconographer, the person painting it, will often spend some days in prayer and solitude before they begin the work. Malarz ikon często zanim rozpocznie malowanie spędza kilka dni w odosobnieniu. And the final, they are working within a very particular tradition with very strict rules. Taki malarz działa w bardzo szczególnej tradycji, z bardzo ściśle określonymi regułami. And yet, the personal gift or talent ten osobisty dar, talent of the artist produces something unique. Wytwarza coś, co jest jedyne w swoim rodzaju. I was in Moscow, I was in Russia recently, and I spent a lot of time looking at icons, and I learned a lot that I didn't know before. Byłem niedawno w Rosji i spędziłem mnóstwo czasu patrząc na ikony i nauczyłem się mnóstwo rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałem. So the icon, you don't just look at the icon. Więc z ikoną nie jest tak, że po prostu się na nią patrzy. The icon is a window. Ikona jest oknem. And we look, as it were, through this image. W ten sposób patrzymy poprzez ten obraz. Into the spiritual dimension. Uzyskujemy wgląd ducha, wymiar duchowy.
So, I think, as I said before, meditation does not replace other forms of prayer. Tak jak mówiłem wcześniej, medytacja nie zastępuje innych form modlitwy. It will make you aware of how many beautiful forms of prayer we have available to us. Sprawi, że będziesz świadom bardziej tego, jak wiele więcej jest innych form modlitwy. You may discover some new forms of prayer, like the icon. Może odkryjesz nowe formy modlitwy, tak jak ikona. And certainly, as you enter into the prayer of the heart, you understand all forms of prayer in a new way. Na pewno wchodząc w tą modlitwę serca będziesz rozumieć wszystkie inne formy modlitwy w inny sposób. You realize that it is not my prayer that matters. Zdasz sobie sprawę, że nie liczy się moja modlitwa, but the prayer of Christ. ale liczy się modlitwa Chrystusa. We enter into union with His prayer. Wchodzimy w unię z Jego modlitwą. This is why St. Paul says, we do not know how to pray. Właśnie dlatego święty Paweł mówi, nie wiemy jak się modlić. But the Spirit comes to the aid of our weakness. Ale Duch przychodzi z pomocą naszym słabościom. And the Spirit prays within us deeper than words. I Duch modli się głębiej. So I think we need to we need to open our hearts to all the riches of our spiritual tradition and wisdom. Myślę, że musimy otworzyć nasze serca na wszelkie bogactwa naszej tradycji duchowej, mądrości duchowej. And we don't lose anything. Nie tracimy tutaj niczego. Except our egoism. Wyjątkiem naszego egoizmu. But we discover all of these beautiful mysteries and these beautiful examples of prayer. Ale odkrywamy wszystkie te cudowne tajemnice, wszystkie nowe przykłady modlitwy. So I think the icon is a very powerful, beautiful way of prayer. Myślę, że ikona to bardzo mocny i piękny sposób modlitwy. You can use it, pray with it. Możesz stosować ją, modlić się z nią at any time. w każdym czasie. I think for me, what is important is that we see that that all prayer is united in the prayer of Christ. To, co jest ważne, to pamiętać, że wszystkie modlitwy są jednoczone w modlitwie Chrystusa. But also there are distinctions between these different ways of prayer. Ale również to, że istnieją rozróżnienia między tymi różnymi sposobami modlitw. When I'm reading scripture, kiedy czytam Pismo, I use my mind and imagination. Używam mojego umysłu, mojej wyobraźni. When I meditate in this way, kiedy medytuję w ten sposób, I let go my thoughts and imagination and images. Pozostawiam za sobą moje myśli, moje obrazy i wyobrażenia. The essence of all prayer is attention. Istotą wszelkiej modlitwy jest nasza uwaga. And in paying attention, we transcend, or we ourselves, we leave self behind. Skupiając naszą uwagę, pozostawiamy samych siebie gdzieś z tyłu. Prejudice, Uprzedzenie in any form, w każdej formie is a manifestation of self-fixation. uprzedzenie w każdej formie jest manifestacją fiksacji na samym sobie, obsesji samym sobą. I'm fixated upon my own thoughts, my own opinions. Jestem zafiksowany na punkcie moich własnych myśli i opinii. Narrowness of mind is the same. Tak samo wąski umysł. And prayer is turning our attention off ourselves to God. A w modlitwie odwracamy uwagę z nas samych i kierujemy ją na Boga. And the essence of prayer is attention, and the essence of love is attention. Istotą modlitwy jest uwaga, również istotą miłości jest uwaga. If you love someone, you pay attention to them. Jeśli kochasz kogoś, na nim skupiasz tę uwagę. If you find them very attractive, that's easy. Jeśli uważasz, że ta osoba jest atrakcyjna, jest to bardzo łatwe. You fall in love with them. Zakochujesz się w niej. You just want to look at them and be with them. Chcesz
po prostu na nie patrzeć, być z tą osobą. But we also have to learn to love our enemies. Ale również musimy nauczyć się kochać naszych wrogów. That's not so easy. Nie jest to już tak proste. But again, it's the same. We have to learn to pay attention even to those who are hurting us. Ale znowu jest to samo. Musimy nauczyć się skupiać naszą uwagę na tych, którzy nas krzywdzą. So, this is why in the Christian tradition we say that contemplation is the work of love. Dlatego w naszej tradycji chrześcijańskiej mówimy, że kontemplacja jest pracą nad miłością. By their fruits you will know them. Po owocach ich poznacie. If after 20 years of meditation Jeżeli po 20 latach medytacji you have not become a more open-minded, nie staniesz się osobą bardziej otwartą na myślę, tolerant, bardziej tolerancyjną, generous, hojną, forgiving, wybaczającą, and loving person, kochającą, we will give you your money back. Dostaniesz zwrot pieniędzy. To może tym optymistycznym akcentem zakończymy tę sesję. Będzie jeszcze okazja do pytania.